Dziś w odcinku Reykjavik, Blue Lagoon, Grindavik i pożegnanie z gorącymi źródłami. Zapraszam. Ostatni dzień w Reykjaviku przywitał nas pochmurną pogodą, ale to nic, i tak przez większość wyjazdu mieliśmy piękną pogodę. Dzięki temu udało się zrobić super zdjęcia, super filmiki. Idziemy zwiedzać Reykjavik. Reykjavik jest najdalej na północ położoną stolicą państwa na świecie. Samo miasto liczy około 138 tysięcy mieszkańców, a cały obszar metropolitalny, czyli Reykjavik wraz z 6 otaczającymi go gminami, 249 tysięcy osób. Woda pitna w Reykjaviku pochodzi z czystych źródeł, z lodowca i jest uważana za jedną z najlepszych na świecie. W wielu restauracjach nie podaje się butelkowanej wody, bo woda z kranu jest po prostu doskonała. Jest to m.in. rodzinne miasto zespołu Björk oraz Sigur Rós. Dzięki wpływowi ciepłego prądu zatokowego klimat Reykjaviku jest łagodniejszy niż można by się spodziewać po tej szerokości geograficznej. W styczniu bywa tutaj cieplej niż na przykład w Warszawie. A teraz opowiem Wam parę słów o podatkach na Islandii. Na Islandii podatek dochodowy jest progresywny i zależny od wysokości dochodu. Są 3 stawki podatkowe: 32% przy zarobkach do 472 tysięcy koron miesięcznie, czyli do około 14 tysięcy złotych. 38% dla kwot powyżej pierwszego progu do wartości 1 300 000 koron, czyli do około 39 tysięcy złotych. Oraz 46% dla kwot powyżej drugiego progu podatkowego. Średnie miesięczne zarobki na Islandii w 2025 roku wynoszą około 770 tysięcy koron islandzkich, co stanowi równowartość około 22 tysięcy złotych. Znajdujemy się teraz na placu centralnym w Reykjaviku. To główne miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Znajduje tu się Parlament Islandii oraz pomnik Jona Sigurdssona, bohatera narodowego Islandii, który przewodził islandzkiemu parlamentowi w walce o niezależność od Danii. Choć nie dożył niepodległości, jego działania doprowadziły do odzyskania przez Islandię autonomii w 1874 roku i utorowały drogę do pełnej niepodległości w 1944 roku. Centrum konferencyjno-koncertowe Harpa to jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Islandii. Fasada Harpy przypomina bazaltowe formacje lawowe i zorzę polarną. Składa się z geometrycznych, sześciokątnych szklanych paneli, które odbijają światło i kolory w spektakularny sposób, zarówno w dzień, jak i nocą. Projekt rozpoczęto w 2007 roku, ale kryzys finansowy w 2008 niemal go zatrzymał. Rząd Islandii postanowił jednak dokończyć inwestycje jako symbol nadziei i odbudowy kraju. Jego otwarcie nastąpiło w 2011 roku. Rzeźba Solfar, czyli Słoneczny Wędrowiec, choć przypomina łódź wikingów, jej autor nie chciał tworzyć historycznej repliki. To poetycka wizja łodzi marzeń, symbolizująca odkrywanie i duchową podróż. A teraz zapraszam Was na słynne cynamonki z Reykjaviku. Wszyscy testują cynamonki i muszę przyznać, że są wyśmienite. Kościół Hallgrímura inspirowany jest lawowymi formacjami bazaltowymi. Jego budowa trwała ponad 40 lat. Posiada monumentalne organy liczące ponad 5200 piszczałek. W wieży kościoła znajduje się punkt widokowy, z którego rozciąga się panorama całego Reykjaviku.
Przed kościołem stoi pomnik Leifa Erikssona, islandzkiego odkrywcy, który dotarł do Ameryki Północnej około 500 lat przed Kolumbem. A teraz parę słów o bankructwie Islandii. W latach 2001-2008 islandzkie banki bardzo szybko się rozwijały. Zaczęły oferować swoje usługi za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii i Holandii, oferując atrakcyjne lokaty na tzw. kontach Ice Cave. W końcowym okresie wartość aktywów tych banków przekraczała ponad 10-krotnie wartość całego islandzkiego PKB. Wraz z rozpoczęciem się kryzysu gospodarczego wywołanego upadkiem banku Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, inwestorzy zagraniczni zaczęli wycofywać pieniądze z islandzkich banków. Banki islandzkie szybko straciły płynność i nie były w stanie obsługiwać swoich zobowiązań. W konsekwencji rząd islandzki przejął kontrolę nad tymi bankami, a wartość korony islandzkiej spadła o ponad 50%. Bezrobocie i inflacja gwałtownie wzrosły. Klienci z Wielkiej Brytanii i Holandii stracili pieniądze na kontach Ice Cave. Obywatele z tych państw zażądali odszkodowań i sprawa szybko trafiła do międzynarodowych trybunałów. Jednak Islandczycy w referendum odrzucili obowiązek spłaty zobowiązań prywatnych banków. Rząd dopuścił do upadku banków, ale ochronił obywateli, nie przejmując długów prywatnych instytucji. Finalnie postawił bankierów przed sądem. W 2009 roku Islandia otrzymała pomoc od Międzynarodowego Funduszu Walutowego i krajów nordyckich. Przeprowadzono reformy strukturalne, odbudowano system bankowy i zwiększono kontrolę nad finansami. Dzięki temu Islandia dość szybko się odbudowała. Już w 2011 roku gospodarka zaczęła ponownie rosnąć. Budka By Arins Bestu Pilsur, czyli najlepsze parówki w mieście, jest znana z tego, że odwiedził ją m.in. Bill Clinton, James Hetfield z Metaliki, Kim Kardashian i Justin Bieber. Islandczycy uwielbiają hot dogi, to ich wersja szybkiej kuchni narodowej. Dobra, zabieram Was teraz na Blue Lagoon, najsłynniejszego kąpieliska na całej Islandii. Bilety wstępu zaczynają się od $110. Uwaga, warto wcześniej sprawdzić, czy kąpielisko jest otwarte, ponieważ znajduje się ono w okolicy aktywnej sejsmicznie i często jest zamykane z powodu erupcji lawy. Zresztą, jadąc w to miejsce po drodze, możecie zobaczyć usypane wały, które mają je chronić przed zalaniem lawą. Jedziemy teraz do miasteczka Grindavik. Miasteczko to zaczęło się rozwijać jako ważny port rybacki i centrum przetwórstwa ryb. Jednak od 2021 roku w rejonie Grindaviku zaczęto obserwować wzmożoną aktywność sejsmiczną i wulkaniczną. W listopadzie 2023 roku ewakuowano całe miasteczko z powodu groźby erupcji. W grudniu 2023 roku i styczniu 2024 roku miały miejsce wulkaniczne erupcje z otwarciem szczelin z law. Część domów i infrastruktury została zniszczona. Możecie tu zobaczyć opuszczone domy, hotele, restauracje i sklepy.
Część mieszkańców wróciła, ale większość budynków nadal jest opuszczona. W sklepach świeci się światło, żeby zapobiegać włamaniom. Ewakuacja ludzi podczas erupcji lawy jest wyjątkowo skomplikowana. Choć lawa porusza się dość wolno, to jej kierunek i tempo mogą się nagle zmieniać w zależności od terenu, rodzaju erupcji oraz ilości wypływającego materiału. Gazy wulkaniczne mogą być śmiertelne, a wydobywający się popiół wulkaniczny utrudnia oddychanie, ogranicza widoczność i zakłóca transport. Lawa niszczy drogi i mosty, utrudniając transport i komunikację. Jeszcze ostatni rzut oka na gorące źródła i jedziemy na lotnisko. Dobra, pora na podsumowanie wyjazdu. Spędziliśmy na Islandii w sumie 7 pełnych dni, w trakcie których objechaliśmy całą wyspę dookoła. Wyjazd był dość intensywny. Często zwiedzanie, podróż i wyjścia w góry zajmowały nam po kilkanaście godzin dziennie. Ale było warto. Islandia zapewnia praktycznie pełen wachlarz wszystkich możliwych cudów natury, zaczynając od wspaniałych wodospadów poprzez lodowce, gejzery, góry i plaże. Chętnie bym tu jeszcze kiedyś wrócił zimą, żeby zobaczyć Islandię z trochę innej perspektywy. Czekamy sobie pięknie w rękawie. Zaraz będzie boarding completed. Jeśli podobał Ci się mój film, to zachęcam do subskrypcji. Cześć!